Lecz tutaj prowadzący kanału o pająkach, skorpionach i innych cudach. Zapraszam Was serdecznie na obejrzenie mojego pierwszego materiału, w którym rozpakujemy paczkę z pierwszymi przyborami. Zatem do roboty. Paczka przyszła od Antistera i zawiera naprawdę bardzo bazowe w przypadku tego terrorystycznej przedmioty. Zaraz zobaczycie jakie. Żeby nie uszkodzić. Coś natrafiło. Wideczkę. O, jakie fajne zabezpieczenia. Taka taśma bąbelkowa, ale taka większa niż zawsze, którą kojarzę z dzieciństwa. Takie małe, szare oczka. No dobra, więc co tutaj mam? Po pierwsze podłoże torfowe. Pomagało ono utrzymywać wilgoć oraz stanowi ozdobę. Wystarczy zgodnie z instrukcją wymieszać kawałek tego z ciepłą wodą i od razu odżyje. Dobrze, już pozbyłem się całej reszty folii, to możemy dalej wyjmować to, co mamy. Kolejną rzeczą, jaką mamy, to jest zraszacz ręczny. No jak sama nazwa mówi, będziemy się nim posługiwać przy nawadnianiu terrariów. Jak ktoś ma rośliny, to służy także roślinom, ale przede wszystkim też niektóre zwierzęta nie piją wody z misek, tylko piją wodę skroploną ze szyb. Więc musimy w dany sposób ją dostarczać. A nie każdy terrarium, ani też nie każdy. Zresztą nie każdego jest stać na posiadanie automatycznego zraszania, to należy się zaopatrzyć w taki ręczny zestaw. Co jeszcze ważne, przy spryskiwaczu należy zaznaczyć, że są gatunki zwierząt bardziej sucholubne i gatunki, które lubią większą wilgotność w swoim zbiorniku. To też ważnym jest, żeby tą wilgotność zapewniać na właściwym poziomie. To też trzeba regularnie ten zbiornik zraszać. Kolejną rzeczą jest hydrożel. Może stanowić właśnie on alternatywę w pewnych sytuacjach dla zraszania. Możemy go wsypywać do kapselka i zalać go wodą i będzie służył w ten sposób naszym zwierzakom, które mogą pobierać z niego wilgoć. Również może służyć do zapewniania wilgoci w terrarium.
No ja na pewno będę go używał dla zapewniania wilgoci u świerszczy. Przepraszam, nie u świerszczy, tylko u karaczanów. Nie chcę ryzykować, by się potopiły. No wprawdzie karaczany raczej nie są tak topliwe jak świerszcze, bo dla tych wystarczy naparstek wody już się utopią, ale wiadomo, przezorny zawsze ubezpieczony. Kolejną ważną rzeczą w naszym działaniu będą zbiorniki plastikowe. Tu akurat są przykrywki do dużych, a tutaj mamy zbiorniki małe. Te zbiorniki małe będą nam służyły jako tymczasowe lokum dla naszych pająków, zanim te osiągną właściwy rozmiar. W momencie, kiedy właściwy rozmiar osiągną, trafią do swoich docelowych terrariów, ale w tym czasie ze względu na łatwość hodowli będziemy je trzymać w mniejszym formacie. Natomiast tutaj mamy większe zbiorniki, które możemy trzymać dla zwierząt większych gabarytowo albo dla zwierząt w większym stadium rozwoju. No, ja akurat przewiduję, że będą wykorzystywane do hodowli owadów karmowych, w tym przypadku karaczanów tureckich. Kolejną rzeczą, która jest w zamówionym zestawie, jest pipeta. Wykorzystywać ją będę do zraszania pająków, w szczególności w pierwszych ich stadiach rozwoju, kiedy będą mieszkać w tych małych pojemniczkach, na wypadek gdyby okazało się, że zraszacz nie będzie się nadawał do zraszania tak małego zbiorniczka, a szczególnie w przypadku, kiedy pająk będzie miał wylinkę i nie będę chciał go denerwować, to po prostu przez jakąś szczelinę w pojemniku ułożę ten zraszacz i po prostu wybrany kąt nawodnię wodą dla zachowania wilgotności. Tutaj Vantistera dali swoją ulotkę i nalepkę. Natomiast my się teraz zajmiemy omówieniem kolejnego składnika, jakim jest podłoże. No, zamówiłem akurat podłoże dedykowane dla pajęczaków, właśnie ptaszników. Ono się nadaje zarówno do terrariów tropikalnych, jak i terrariów suchych. Niemniej, jeśli nie będzie się sprawdzało dla jednego z moich pająków, który ma być akurat sucholubny, to przyszłym razem zamówię dla niego podłoże dla pająków sucholubnych. Ogólnie podłoże nie tyle dla pająków sucholubnych, co podłoże dla strefy suchej. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłem, są wytłaczanki do jajek. Ważne jest, żeby pamiętać o tym, aby kiedy będziemy z takich wytłaczanek robić podłoże dla owadów karmowych, żeby nie używać już używanych wytłaczanek od jajek, no bo mogą się przenosić różne choroby, a nie chcemy, żeby nasz pupil taką złapał. W zależności od wersji widziałem, że ludzie różnie to robią, że albo rozkładają tak wytłaczanki po całym pojemniku, albo drą je na drobniejsze kawałki i służy jako podłoże, a w tym pierwszym wypadku po prostu są jakby segmenty, na których owady się wspinają. Kolejnymi rzeczami, jakie chcę omówić, są pensetki. Zgodnie z dobrym zwyczajem zamówiłem pensetkę długą, która może być właśnie zakrzywiona, jak i pensetkę krótszą, miękką. Pensetka krótsza jest przewidziana dla owadów karmowych do podawania ich do terrarium. Jej miękkie wykończenie właśnie zapobiega zmiażdżeniu takiego owada. Natomiast penseta dłuższa może być wykorzystana do przenoszenia zarówno naszych
podopiecznych, do większych owadów karmowych, czy do przenoszenia elementów, czy do manipulacji przy zbiorniku. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki, kiedy będę rozwijał hodowlę. Do zobaczenia w przyszłości. Cześć!